Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok, ale inflacja w USA. Czy giełda wzrośnie 5%? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i przypominam, że wszystkie wykresy pobrane, żeby stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform X Station 5, XTB i z Bloomberga. Zaczynamy. Szok, ale inflacja w USA. Czy giełda wzrośnie 5%? Oczywiście ten wpis będzie szybkim komentarzem po tych danych, które poznaliśmy o godzinie 14:30 o inflacji w listopadzie w Stanach Zjednoczonych. Dane mają niezwykle duże znaczenie, wielką siłę nośną i prawdopodobnie ustawią nam końcówkę 2022 roku na wszystkich klasach aktywów, ponieważ ich znaczenie jest niezwykle duże. Pierwszy wykres oczywiście, który jest w tle, pokazuje, jakie jest teraz powiązanie zachowania ropy naftowej z inflacją. Ropa naftowa, jak widzimy, w listopadzie spadała, więc inflacja także spadała. Drugi wykres, który widzimy, to są oczywiście dane dotyczące tego, jaka jest inflacja konsumencka CPI w listopadzie. Okazało się, że jest ona na poziomie 7,1% i ona była tak dobra, jak skrajnie optymistyczne prognozy. Więc naprawdę rynek jest zaskoczony, rynek tego nie zdyskontował i będzie musiał to wyceniać. Stąd też te w pierwszych minutach podanych bardzo silne ruchy, które mają szansę być kontynuowane, mają szansę być rozpoczęciem następnej fazy rajdu Świętego Mikołaja, ponieważ zgodnie z tym, co ja wcześniej powiedziałem, im inflacja niższa, tym lepiej dla ryzyka, a im inflacja wyższa, tym gorzej dla ryzyka. Okazało się, że dane są niższe niż zakładały prognozy, więc oddalają perspektywę dalszych podwyżek stóp procentowych w skali takiej, jak dyskontowano przed danymi makroekonomicznymi, a to uwielbia rynek ryzyka na chwilę obecną, ponieważ sygnalizuje, że inflacja przestaje być problemem i w przyszłym roku nie będzie ona takim dużym problemem i oczywiście przybliżają się w takiej sytuacji także szanse na obniżki stóp procentowych. Odsyłam do wczorajszego popołudniowego komentarza, który mówił właśnie o tym, że jeżeli inflacja faktycznie będzie zachowywała się lepiej niż zakładały prognozy, to możliwe będą już atomowe obniżki stóp procentowych i ważne banki komercyjne z Wall Street już zaczynają o tym mówić i zaczynają to dyskontować. Poznaliśmy też także subwskaźnik inflacyjny, taką tak zwaną inflację Core CPI i ona także była niższa niż zakładały prognozy, więc komplet danych o inflacji sygnalizuje właśnie, że rynek powinien mieć apetyt na ryzyko i dyskontować bardzo optymistyczny rozwój wydarzeń, który wcześniej nie był uwzględniany przez rynki finansowe, a to jest naprawdę bardzo dobra informacja. I na następnych wykresach oczywiście widzimy, jak zachowuje się już ta inflacja na wykresie w średnim terminie. Widzimy, że szczyt stał się faktem. W czerwcu, od czerwca inflacja się zmniejsza i łącznie z efektem bazy prawdopodobnie z każdym kolejnym miesiącem przyspieszenie nawet tempa spadku inflacji będzie obserwowane, a to naprawdę da paliwo ku temu, żeby już nie podwyższać te stopy procentowe, więc jutro Fed będzie miał ułatwione zadanie w komunikacji pivotu, czyli już ostatecznego przekształcenia się dynamicznej fazy podwyżek stóp procentowych już w takie bardziej łagodne nastawienie, że być może będzie jeszcze jakaś jedna, dwie podwyżki stóp procentowych, ale później już być może ich nie będzie. No i oczywiście będziemy to dyskontować, ponieważ to jest niezwykle interesujące. I teraz właśnie druga część tematu, który jest dzisiaj wiodący, czyli czy giełda wzrośnie 5%. Już dzisiaj rano podawałem tą analizę scenariuszową JP Morgana, która mówiła, że jeżeli inflacja ukształtuje się w pasie między 7 a 7,2%, a była na to 15% prawdopodobieństwa według banku, to giełda na indeksie S&P ma wzrosnąć między 4 a 5%. No i pytanie jest, czy giełda wzrośnie o 4 i 5%. Już dzisiaj, właśnie w pierwszej reakcji na te dane, futures zasygnalizowały otwarcie indeksu Standard & Poor's w okolicach 3% powyżej wczorajszego zamknięcia i wygląda na to, że będziemy atakować znowu te potężne opory, o których była wcześniej mowa, ale pytanie jest, czy będą one forsowane, czy rynek będzie kontynuował rajd Świętego Mikołaja, ponieważ jest wyśmienity pretekst.
po tych danych o inflacji, żeby rozpocząć następną fazę rajdu świętego Mikołaja, wydźwigania indeksów giełdowych, obligacji na najwyższe poziomy w tym roku, jak tylko się da, tak żeby za fundusze inwestycyjne zaksięgowały jak najlepsze wyniki, no jak najmniejsze straty generalnie, ale oczywiście, żeby zneutralizować te negatywne wyniki, które w tym roku są na zdecydowanej większości funduszy. I oczywiście te dane mają potencjał ku temu, żeby nawet doprowadzić do tak zwanego efektu stycznia, czyli żeby w początkowej fazie stycznia także do danych o inflacji za grudzień, które poznamy w połowie stycznia, żeby jednak te indeksy giełdowe i wszystkie inne klasy aktywów związane z ryzykiem wyciągać w górę tak wysoko, jak tylko się da. Więc te dzisiejsze dane moim zdaniem mają są potężnym wsparciem i pretekstem dla rynku ryzyka, żeby kreować wydarzenia w kolejnych dniach, w kolejnych tygodniach, w końcówce roku i nawet na początku stycznia. I oczywiście także będziemy odpowiadać sobie na pytanie, czy zarządzający aktywami, funduszami inwestycyjnymi się pomylą, ponieważ jeszcze raz przypominam, analiza, która została przeprowadzona przez Bloomberga, pokazuje, że ci profesjonalni inwestorzy są raczej nastawieni na spadki indeksów giełdowych i na umocnienie amerykańskiego dolara w końcówce tego roku. Natomiast wygląda na to, że po tych danych będzie szansa na to, żeby jednak scenariusz, który obstawiają inwestorzy detaliczni, był realizowany. Czyli żeby giełdy papierów wartościowych rosły, a amerykański dolar żeby się osłabiał. Chociaż tutaj amerykański dolar według Retail Investor także ma być umacniany. No ale największy optymizm dla giełd papierów wartościowych jest właśnie w grupie inwestorów detalicznych. Jakie są rynkowe zmiany? Na 20 minut po publikacji danych makroekonomicznych widzimy przesunięcie implikowanej stopy procentowej o 10 punktów bazowych w dół, a to jest dobra informacja, a sesja amerykańska dopiero się rozpoczyna. Zobaczymy, jakie będą następne zmiany i ewidentnie już widać obniżki stóp procentowych w końcówce 2023 roku i ten wykres to dobitnie pokazuje. I oczywiście następny wykres, na który warto zwrócić uwagę i to będzie przypomnienie tych wykresów z porannego wpisu. Dotyczy tego, że najważniejsze rynki światowe i rynki emerging markets są w kluczowym miejscu, ponieważ te kluczowe miejsce jest wyznaczone przez średnie dwustosesyjne. Tak jest na amerykańskim dolarze, tak jest na indeksie Standard & Poor's, który w okolicach 4050 ma ten poziom. Cała strefa w ogóle między 4050 a 4200 punktów jest usłana oporami, więc będzie bardzo trudno je przejść, ale gdyby się tak wydarzyło, no to oczywiście sygnały będą potężnie silne i zachęcające dla ryzyka. Rynki emerging markets także są na średniej dwustosesyjnej, tak jest na giełdzie w Hongkongu, tak jest na giełdzie polskiej i na polskich obligacjach, dlatego też skupienie w ważnym miejscu rynków rozwiniętych i rynków rozwijających się oznacza, że jesteśmy w newralgicznym punkcie i rynek musi wybrać albo. Sytuacja jest binarna i ta strona, która wygra, powinna zaliczyć bardzo dynamiczny ruch wzrostowy, a te dzisiejsze dane są wyśmienitym pretekstem, żeby rynek ryzyka był kupowany, jako że są pretekstem do wyprzedaży amerykańskiego dolara, więc przede wszystkim powinny rosnąć giełdy papierów wartościowych, ale przede wszystkim nie te w Stanach Zjednoczonych, a główna presja powinna iść na rynki emerging markets, więc warszawska giełda papierów wartościowych powinna zyskiwać w dwójnasób, podwójnie, jeżeli indeksy giełdowe na Wall Street będą rosnąć, więc przed warszawską giełdą papierów wartościowych moim zdaniem otwiera się perspektywa, że jeszcze w tym roku, w 2022 zobaczymy indeks WIG20 na poziomie 2000 punktów. Te dane są bardzo dobrym pretekstem, żeby właśnie tak się stało. I szybki przegląd po tych 20 minutach od danych, co się dzieje. Faktycznie nawet Bitcoin zaczyna dynamicznie rosnąć, a to moim zdaniem jest przesądzające, że końcówka roku będzie dobra. Oczywiście wszystko może się wydarzyć, ale wygląda na to, że jeżeli popatrzymy na Bitcoina, od niego jeżeli Bitcoin zaczyna nawet dynamicznie rosnąć, to oczywiście silnie zwiększa się prawdopodobieństwo kontynuacji ruchu wzrostowego, a w tym przypadku, jeżeli Bitcoin wróci nad poziom 18,5 tysiąca dolarów, to powstanie miesięczna formacja podwójne dno, która będzie zachęcała do tego nawet, żeby wrócić nad poziom 20 tysięcy dolarów. Dlatego też moim zdaniem zachowanie Bitcoina jeszcze bardziej zwiększa prawdopodobieństwo, że indeksy giełdowe i w ogóle rynek ryzyka będzie silnie kupowany.
Mamy wzrosty na indeksie S&P, mamy wzrosty na indeksie DAX. Moim zdaniem DAX będzie się zachował lepiej w sytuacji wzrostów niż indeks Standard & Poor. Mamy także wzrosty na indeksie WIG20, a jeżeli dzisiaj zamkniemy sesję nad tym oporem, który jest zaznaczony na wykresie, to moim zdaniem faktycznie otworzy się perspektywa do ruchu w okolicach 2000 punktów jeszcze w tym roku na indeksie WIG20. Obserwujemy także wzrosty euro-dolara i to pomimo tego, że euro-dolar teraz atakuje potężne opory w rejonie 1,06, jest zniesienie Fibonacciego 38,2%, ale zachowanie amerykańskiego dolara na indeksie raczej faworyzuje scenariusze dalszych wzrostów i oczywiście wyciskania krótkich pozycji i tego, żeby zakończyć cały rok jak wysoko tylko się da, ponieważ po tych danych moim zdaniem zdecydowanie rośnie prawdopodobieństwo, że też jutrzejsze słowa prezesa Powella i decyzja Fedu będzie raczej gołębia niż jastrzębia. Widzimy także klasyczne zachowanie pary dolar do jena, czyli osłabienie amerykańskiego dolara i spadki rentowności faworyzują spadki pary dolar-jen. Mamy to samo na rynku złota. Mamy także wzrosty ceny miedzi. Jeżeli opór 8650 na miedzi zostanie pokonany, to także miedź będzie faworyzowała scenariusze prowzrostowe i oczywiście ze względu na to, że miedź jest fantastycznym wyznacznikiem globalnej koniunktury, to jeżeli miedź pokona ten ważny opór, moim zdaniem zwiększy się i to radykalnie szansa, że rynek surowcowy będzie dyskontował miękkie lądowanie amerykańskiej i światowej gospodarki w 2023 roku, a nie jakąś większą, grubszą i dłuższą recesję. No i na koniec polskie aktywa, ponieważ moim zdaniem te dane, które dzisiaj pojawiły, zdecydowanie zwiększają prawdopodobieństwo, że jeszcze w tym roku powstanie formacja podwójne dno na ETF-ie, na całą polską krzywą dochodowości. I oczywiście wzrosty euro-dolara sprzyjają temu, żeby złoty zaliczył fantastyczną końcówkę roku, czyli żeby rozpoczęła się następna fala umocnienia aprecjacji krajowej waluty. Jeżeli padnie wsparcie 4,65 na euro złotym, to rozpocznie się aprecjacja krajowej waluty do następnych wsparć. Na euro złotym są to poziomy 4,55, na dolar złotym 4,30 i moim zdaniem jest to scenariusz bazowy na końcówkę tego roku, bez względu na to, co się jutro wydarzy na Fedzie, ponieważ uważam, że po tych dzisiejszych danych spada znaczenie tego, co się jutro wydarzy w polityce amerykańskiej, w polityce monetarnej w Stanach Zjednoczonych. Szok, ale inflacja w USA, czy giełda wzrośnie 5%, moim zdaniem jest na to bardzo duża szansa. I oczywiście zachęcam także wszystkich do tego, żeby zapoznać się z pakietem edukacyjnym XTB. Tam na dole jest link w opisie, jest także link w komentarzu i pytanie cały czas XTB zadaje, co Fed zrobi z inflacją i że Fed, który czeka na inflację, będzie miał teraz ułatwione zadanie, czy będzie miał utrudnione zadanie. Odpowiedź na to pytanie będzie zamieszczone w tym linku edukacyjnym, więc zachęcam do tego, żeby się zapoznać z tymi materiałami. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i życzę dzisiaj stopy zwrotu.